DJI Mavic z pewnością przewrócił rynek dronów do góry nogami. Od czasu jego premiery chińscy producenci mają jeden cel, aby ich zabawki były składane. Test takiego składanego drona możecie zobaczyć tutaj, ale dzisiaj mam dla Was coś o wiele lepszego. Coś Wam to przypomina? Tak, to jest podróbka, nie wiem czy można tak powiedzieć, no karoseria w każdym razie bardzo podobna do tej z Mavica Pro. No ale zobaczmy co mamy w opakowaniu. Opakowanie jak widać jest dość duże, więc możemy spodziewać się dość dużej zabawki. I tak też jest, choć jego ciekawą opcją jest fakt, że składa się trochę podobnie jak Mavic, ale jednak trochę inaczej. W każdym razie po rozłożeniu wygląda on o tak. W zestawie oprócz tego otrzymamy zapasowe śmigiełka, kontroler, który śmierdzi rakotwórczym plastikiem, ale mimo wszystko jest solidnie wykonany. Do tego kabel do ładowania i śrubokręt i bampery na śmigła. Można go kupić w trzech wersjach. Jedna jest z lampką zamiast tej kamery, druga, i to jest ten egzemplarz, z kamerą VGA oraz z kamerą HD, choć przy tych rozmiarach to raczej o HD możemy pomarzyć. Bampery mocujemy wyciągając tutaj najpierw taki plastyczek, a następnie wsuwamy. Razem z nimi dron zajmuje naprawdę sporo miejsca i to jest jego duży plus, o którym powiem Wam za chwilę, dlaczego to jest plus. Po zamocowaniu bamperów niestety nie mamy możliwości jego złożenia, bo jak widać troszeczkę nam przeszkadzają, no ale na szczęście w łatwy sposób, no może nie tak łatwy, żeby niczego nie zepsuć, można je wyciągnąć i schować. W miejscu, w którym w Mavicu są czujniki omijania przeszkód, tutaj mamy dwie czerwone lampki, spoko, może to pomoże latając w nocy, na przykład, żeby się lepiej orientować. Do tego 4 lampki na każdym z ramion, wejście na kartę microSD oraz włącznik i wyłącznik. Nawet jest wcięcie jak na baterię w dronie DJI, ale tutaj zaskoczenie, baterii tutaj nie ma, bateria jest tutaj od spodu i ona wygląda troszeczkę inaczej niż te, które znamy z takich typowych tanich dronów. Ona jest tutaj zabudowana plastikiem, wchodzi tutaj na zatrzask, a ładuje ją się za pomocą kabla micro USB. Jeśli chodzi o aparaturę, to wyjątkowo jak na taki tani dron mamy ładnie opisany każdy guzik. Jako że instrukcji nie mamy, no to musimy się na to zdać, ale widać take off land, gdzie zdjęcie, powrót do domu, bo taka opcja jest. Działa, to zresztą zobaczycie. To jest chyba headless mode. Tutaj możemy zmieniać prędkość, a nawet tak duży robi flipy. Zobaczymy. Dodatkowo, jak pisze producent, do tego jest aplikacja i tutaj mamy taki uchwyt na telefon, któremu niekoniecznie bym ufał z jakimś większym, cięższym telefonem. I możemy uzyskać podgląd na żywo, zarówno jak i sterowanie tym dronem, o czym też się za chwilę przekonamy. Jedyne, na co muszę zwrócić uwagę, to wielkość tego drona. Już na to zwracałem uwagę, ale teraz Wam powiem, dlaczego jest to tak istotne. Bo jeśli w przyszłości zamierzacie latać większymi dronami, to jest to fajny wstęp do tego typu zabawy. Dlatego, że nauczycie się, jak mniej więcej zachowują się większe drony, bo lata się zupełnie inaczej niż takimi małymi, one zupełnie inaczej reagują na ruchy, zupełnie inaczej reagują na podmuchy wiatru. Dlatego fajnie jest takim większym dronem się pobawić. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no cóż, nie jest to może jakieś pancerne, ale dron jest na tyle lekki, że wydaje mi się, że jeśli będziecie latać na zewnątrz i na przykład nie nad betonem, to nieważne z jakiej wysokości spadnie, myślę, że nic mu się nie stanie. Więc cóż, pozostaje nam go tylko wziąć i przetestować w terenie. Zasięg to jakieś 40 metrów, co niestety nie jest jakimś super wynikiem. Radzę również nie testować owego zasięgu na dużych wysokościach, gdyż prawdopodobnie, jak w przypadku innych tego typu dronów, nie mamy co liczyć na powrót w bezpieczne miejsce, ani też na lądowanie.
Dron utrzyma swoją wysokość, a co w połączeniu z nawet słabym wiatrem może spowodować sprawdzenie, jak szybko potraficie biegać i jak wysoko unieść ręce. Jeśli chodzi o podgląd na żywo, to szału nie ma. Obraz co chwilę przerywa, a zasięg jest chyba krótszy niż zasięg sterowania. Jedna rzecz jest pewna, lata naprawdę stabilnie. Nie straszne mu delikatne podmuchy wiatru. Do wyboru mamy 3 tryby prędkości, które w znaczący sposób zwiększają moc naszego quada. No i fikołki wyglądają o wiele bardziej imponująco niż te w przypadku małych modeli. Bateryjka ma pojemność 900 mAh przy 3,7V i starcza na około 7-8 minut lotu, w zależności czy latacie z podglądem na żywo, w jakim trybie i jakie są warunki. Ale plusem tego portu mini USB jest to, że możemy właściwie podpiąć do jakiegokolwiek powerbanka wtyczką micro USB i ładuje. Jakość tej kamery oczywiście nie powala, jest to standardowa kamerka montowana w tego typu tanich dronach. Wiem, że w wersji HD jest trochę lepiej, ale też daje tylko 20 klatek na sekundę, więc szału nie ma. Jedną ciekawą opcją jest to, że możemy ręcznie, niestety nie elektronicznie, ustawiać sobie kąt nachylenia tej kamerki. To jest ciekawym, miłym dodatkiem. A dla tych, którzy chcą lepszej jakości w tak małym dronie, przetestujemy inną rzecz. Jako że droning jest lekki, a moc silników wydaje się dość spora, sprawdzimy, czy da radę nagrać na GoPro. Wizo uniósł nawet GoPro, mówię nawet, bo GoPro jest dość ciężkie, ono chyba waży 80 albo 111 gramów, nie pamiętam dokładnie. A jeśli byśmy wzięli tańszą i lżejszą kamerkę, na przykład taką jak teraz wam się gdzieś tutaj wyświetli na ekranie, która waży chyba 30 gramów, myślę, że spokojnie by sobie poradził i polatał pewnie nawet te 4 minuty. Co jest całkiem spoko, bo za 200 zł możemy podpiąć dobrej jakości kamerkę, co prawda bez stabilizacji, no ale to już lepiej niż to, co mamy wbudowane. Podoba mi się też ta aparatura, bo mimo że to jest naprawdę wytrzymała, wszystkie guziki bardzo fajnie chodzą, podobnie jak drążki, i przede wszystkim świetnie leży w dłoni. A do tego ten uchwyt na telefon, który początkowo wydawał mi się mało pewny, ale utrzymał nawet 5,5 calowy telefon, więc chyba jest całkiem nieźle. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda ten powrót do domu w wykonaniu tanich dronów. Zobaczcie. Leci w siną dal, ale na szczęście możemy łatwo wyłączyć. Generalnie działa to w ten sposób, że po prostu leci w linii prostej, mniej więcej w kierunku, z którego wystartował. Zobaczmy to jeszcze raz. Jeśli wy też chcecie zamówić sobie takiego Mavica za 160 zł, to link oczywiście podaję jak zawsze w opisie. A z wami się żegnam i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!